Siemano, siemandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny już odcinek, który powstał we współpracy z czeską firmą produkującą gitary, która nazywa się Jolana i na pewno wielu z Was jest znana. Nawet się zrymowało. Test tego instrumentu oczywiście pojawi się niedługo na kanale, ale dzisiaj zapraszam Was na wycieczkę historyczną. Dzisiaj zapraszam Was na długi odcinek. Możecie go sobie obejrzeć na kilka części, w którym obejrzymy chyba wszystkie, na pewno 99% gitar, które Jolana wyprodukowała za starych czasów. Do niektórych z tych gitar oczywiście odnoszą się w tym momencie, tak jak na przykład ta gitara odnosi się do gitary Jolana Disco Bass Star 10, którą wykorzystują chłopaki z ZZ Top, również jest oparta o starą Star 10. No, moja historia z gitarami Jolana jest taka, że moim pierwszym instrumentem elektrycznym była właśnie Jolana Star 5, od której zresztą zaczniemy sobie tą dzisiejszą przygodę i którą chętnie bym przytulił, ale na razie na Elixie widziałem jedną sztukę za 2000, więc trochę fikumiku na patyku moim zdaniem, ale w jakichś rozsądnych pieniądzach to tak wiecie, historycznie bym sobie ją chętnie przytulił. Film będzie długi, za co oczywiście bardzo przepraszam. Pierwszą gitarą, jaką chciałem Wam zaprezentować w tym cyklu ze starymi Jolanami, to jest instrument, który nazywa się Jolana Star 5. Jest to instrument z 1961 roku. Jak widać, wzorowany jest na, no, w jakimś tam sensie na jakimś Mustangu, na jakimś takim, wiecie, Fenderku. Oczywiście ma rozwiązania typowe dla Jolany z tamtego okresu, czyli menzurę ustawiało się na takim mostku z deseczek, przestawiając po prostu siodełka w linii. Tremolo, u mnie również takie tremolo było. Ja pamiętam, że w moim były 5-złotówki zamiast podkładek. No ja już też miałem w ogóle wersję przerobioną, przemalowaną, no bo moja gitara nie wyglądała tak pięknie jak ten instrument, który widzicie tutaj. Mój instrument był raczej jednak w bardziej zmienionym kształcie i ciężko było w ogóle dopatrzeć, że to była Jolana. Charakterystyczne dla Jolan przełączniki, które były takie obrotowe, trochę później wykorzystane przez PRS-a. Nie sądzę, żeby to była oczywiście, wiecie, direct inspiracja. Natomiast tak, no gryf, jak tu wziąłem go do ręki, no to się zdziwiłem, bo ten gryf był naprawdę mega gruby. W moim instrumencie już nie było progów. Tak jak sobie patrzę na tą gitarę, to nie wiem, czy ona kiedyś tych progów też nie miała w jakimś sensie wymienionych, ale być może tak nie było. Ten metalowy element oczywiście w mojej gitarce również był. To piękne logo Star też gdzieś tam pod lakierem u mnie się przebijało. No powiem Wam szczerze, że w ogóle bardzo ładna główka. To się nie da ukryć, że ta główka w tym instrumencie jest, no spokojnie by się obroniła również teraz. Jolana nie produkuje oczywiście w tym momencie tego modelu. Produkuje inne, o których się dowiecie również z kanału. Ale no zwróćcie uwagę, jakie to są detale w postaci tych bardzo specyficznych gałeczek, bardzo specyficznych singli. Z tego, co mi się wydaje, to te śrubki można przesuwać nie do końca, wiecie, w górę i w dół, a raczej po długości tego plastiku. Charakterystyczne dla Jolan było właśnie też to, że no logo było namalowane firmy na korpusie, a bardzo często właśnie na główce był model instrumentu. Równie charakterystyczna jest taka biała osłona. Dziwnie to widać na tym białym tle, ale równie charakterystyczna jest taka biała osłona do kluczy. Co ciekawe, nie pożółkła tak samo jak, wiecie, łebki od kluczy właśnie. Tak jak wspomniałem, no gryf bardzo gruby, ale z tego, co kojarzę, to chyba tam był pręt regulacyjny. No skoro jest ta zaślepka, to chyba pręt regulacyjny był. Gryf oczywiście przykręcany do korpusu. Korpus taki raczej cieniutki. To była taka lekka gitara. Myślę, że to też była gitara po prostu przeznaczona dla trochę mniejszych osób, może właśnie dla dzieci. Pewnie jej zamysł był bardzo podobny jak to, co wiecie, no wymyślił sobie
wymyślił sobie Leo Fender. Też chyba tutaj miałem nabity numer z tego, co pamiętam, ale patrzcie, no ładny kawałeczek klonu, Skunk Stripe, więc wiecie, wszystko jak najbardziej według sztuki. Star 5 była również produkowana jako Futurama 2. Futurama była to marka eksportowa. Z gitarami Futurama związany był chociażby George Harrison, chociaż on grał na innej gitarze, którą oczywiście również Wam pokażę. No spójrzcie uwagę zwróćcie uwagę na to, że tutaj mamy tak naprawdę taki wpaskowany, wzorzysty kawałek klonu pod tym lakierem. To ewidentnie widać. No w mojej gitarze progi były raczej takie jak tutaj, czyli już takie mega spłaszczone po 6000, wiecie, jakichś szlifów, a być może po prostu spłaszczone przez struny. Ta Futurama 2 nie różni się zbytnio, nawet chyba kolor jest identyczny, chociaż może troszeczkę inaczej te kolory się zachowują po latach. Natomiast no jest to dokładnie taki sam instrument, chociaż no, na przykład ma takie gałeczki, które są troszeczkę inne. Co jest ciekawe, tutaj też jest chyba włącznik i wyłącznik, więc wyprzedzili wymyślenie kill switcha, tak jakby. A tutaj mamy do czynienia z takim chyba właśnie trójpozycyjnym przełącznikiem przetworników. Tak jak mówię, no tutaj widać, że te śrubki się ruszają no, że te magnesy można regulować na długość. Też jak się przyjrzeliście już wtedy na tamtym zdjęciu, tak samo tutaj, pod pick-upem jest taki fajny filc. Ale no zobaczmy sobie ten tył tego instrumentu, no bo tutaj jest naprawdę bardzo konkretny kawał tego klonu. To jest przepiękny kawałek klonu. Tego się nie da w ogóle ukryć, że no, takie klony to Fender się teraz zabija, ale na szczęście nie tylko u Fendera można takie klony znaleźć. Tutaj pod numerem Made in Czechoslowakia to był, tak jak powiedziałem, instrument eksportowy, tak jakby. Tak jeszcze się prezentuje z tyłu. Lakier Nitro, no bo widzimy też po pierwsze, że ładnie popękał, ale też widzimy różnego rodzaju takie no jakby reakcję tego lakieru na to, czego być może gdzieś dotykał w swoim życiu. Gryf tutaj też jest konkretnie gruby. Podobnym designem z przełomu lat 50. i 60. był model Gracioso, który również był sprzedawany jako Futurama właśnie. Ten model właśnie jako Futurama znalazł się w rękach George'a Harrisona, z czego fabryka i z czego firma oczywiście w tym momencie jest bardzo dumna do tej pory. I jak sobie obejrzycie jakieś, wiecie, materiały na ich temat, czy książkę, z której korzystam w tym momencie, no to tam ten element, że tak powiem, współpracy jest bardzo podkreślony. No wcale się nie dziwię, no bo było to na pewno wielkie wydarzenie, zarówno wtedy dla tej firmy, jak i do tej pory. No jest to kawał historii. Znowu mamy to słynne logo, które jest namalowane na korpusie. Tutaj model nazywa się Gracioso i model instrumentu jest narysowany tutaj właśnie też w takiej formie jakiegoś to druku na główce. Też bardzo ładna główka, też bardzo fajny design. Mówię, zastanawiam się, czy tam jest w końcu pręt, czy nie ma pręta. Pamiętam też tą poprzeczkę taką właśnie do napinania strun. W niektórych z tych gitar wydaje mi się, że progi mogły być powymieniane. W niektórych z tych gitar mogło być tak, że ktoś na przestrzeni dziejów się nimi zajął, a być może po prostu są one oryginalne. Tego nie jestem w stanie do końca stwierdzić. Gryf, no znowu taki konkretny i gruby. Tak samo przetworniki rozwiązane, ale tutaj już inaczej są rozwiązane włączniki tych przetworników, no bo mamy do czynienia z tym, że włączamy sobie każdy przetwornik osobno takim dużym psztyczkiem, trochę jak ze ściany. Znowu przepiękne gałeczki.
No i znowu to takie oparte o konstrukcję fenderowską trochę z tamtych czasów tremolo z bardzo, bardzo podobnym drewnianym mostem. No z tego egzemplarza tutaj tak też ładnie podchodziła farba, więc można sobie zobaczyć tył tego gryfu. Nawet jak się na to kurczę, trochę nawet jak się tutaj na to patrzę, to boję się, że to wiecie, że to może sobie odpaść, ale tutaj widać też konkretny kawał drewna. Podobne łączenie gryfu z korpusem, zresztą gryf też dosyć podobny, przepięknie się przez te lata, nawet nie wiem ile to już lat, sami policzcie w komentarzach, zrelikował. Tutaj nie mamy tej osłonki, więc też możemy sobie zobaczyć po prostu mechanizm, jeżeli chodzi o klucze. No bardzo też przyjemny kawał historii. Jedziemy z następnym. Zanim przejdziemy dalej, bardzo poproszę o łapkę w górę pod odcinkiem. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, bardzo poproszę o subskrypcję. Jeżeli macie jakąś do mnie sprawę, napiszcie komentarz pod filmem zawierający więcej niż 7 słów. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję za Patronite'a. Zapraszam do serwisu gitarowego. Wszystkie linki, które są bardzo, bardzo ważne, zawsze znajdziecie w opisie. No i tutaj ciekawostka, bo znowu taki podobny model do tego Stara piątki, ale tutaj mamy do czynienia z tym, że jest to Futurama 2 i nazywa się Foreign, czyli że jest zagraniczna. Gitara ma klonowy gryf, tam był jakiś taki gryf z ciemnego drewna, jeżeli chodzi o podstrunnicę. Gitara ma troszeczkę inny mostek, bo zarówno sam most, jak i tremolo no, różnią się od tych dwóch gitar, które widzieliśmy wcześniej, więc fabryka też miała takie coś, że no, nie było tutaj, różne te rozwiązania sobie kombinowali. Tutaj wydaje się to być o tyle lepsze, że rzeczywiście chyba można precyzyjniej tą menzurę ustawić. Przełącznik w gałce z opisami volume i ton. Ale uwaga teraz, co jest ciekawe, na główce w tym oczywiście jest napisane Futurama, ale tutaj odkrywa nam się, że jednak w tej gitarze pręta regulacyjnego mogło nie być. Czyli ta zaślepka była takim po prostu elementem raczej dekoracyjnym, no bo tego pręta nie ma. Wszystkie gitary miały za to zerowy próg. Ale w tym instrumencie również jest bardzo charakterystyczne łączenie gryfu z korpusem, bo tutaj jest najprawdopodobniej przyklejony bądź przykręcony gdzieś pod spodem ten gryf. Raczej wygląda na przyklejony, jak sobie tutaj patrzę. No i ma takie fajne obłości, które powodują, że jest dosyć wygodne to podejście. Natomiast sam gryf, no taki czanki, tak samo jak i tamte właśnie gryfy, ale jeszcze to jest taka ciekawostka, że dostęp do tego tremolo jest jakby od tyłu, a jeszcze sobie spójrzcie na jedną rzecz. Jest takie ciekawe wcięcie na gniazdo jack, to czego w poprzednich tych wersjach tej gitary tak jakby no nie było, więc słuchajcie, no różne te warianty tych instrumentów były po prostu produkowane. Nie zapominali oczywiście o basistach. Tutaj model, który nazywa się Basso 4, to jest znowu przełom lat 50. i lat 60. Podobny okres do tych modeli, które pokazałem Wam wcześniej. Zresztą sam design też jest podobny, chociaż troszeczkę się różni. No tutaj są te różnice głównie. Natomiast no jest to też model, który wywodzi się z takiej gitary, która nazywała się jeszcze Neoton, bo Iolana też miała taką nazwę jak Neoton. Jak gdzieś tutaj znajdę takiego Neotona, to oczywiście Wam pokażę. Znowu charakterystyczny drewniany mostek, ale z regulacją wysokości na monetach halerzowych może, nie, no pewnie nie, ale podobnie to wygląda. Znowu te regulowane tutaj siodełka, ale bardzo ciekawy system zaczepienia strun przez korpus, więc to mega to ciekawie wygląda. No i znowu wyprzedzili PRS-a, tak? Ciach, to jest w ogóle
ten element taki z tym długim, wiecie, jednym skrzydełkiem, no to tutaj to na pewno jest bardzo, bardzo ciekawe. I co jest też ciekawe, to te pick-upy są w aluminiowych puszkach, a nie w plastikowych, tak jak tamte. Wszystkie te gitary miały takie, ja pamiętam właśnie, że przez to, że one były dosyć cienkie tutaj, to w tej mojej, w tych, które Wam pokazałem, no to łączenie tego gryfu z korpusem było takie, że ten gryf naprawdę bardzo, bardzo wystawał. Pewnie też dlatego, no mostek musiał być troszeczkę wyżej i pewnie też dlaczego te tulejki tak tutaj sobie też musiały wystawać. Znowu bardzo ładna, bardzo charakterystyczna główeczka, bardzo mi się ten kształt podoba. No i znowu tutaj ta zaślepka, która chroni, tak jakby to, że tutaj jednak tego pręta regulacyjnego nie ma. I znowu taka sama poprzeczka, więc podobny design jak przy gitarach. Z tyłu to miejsce na struny osłonięte taką fajną plastikową, zgrabną płytką i dosyć charakterystyczne też dla Iolany z tamtych czasów łączenie gryfu z korpusem na takiej no, trapezoidalnej jakby płytce właśnie metalowej. Znowu mamy napis, który jest tutaj, znaczy w sensie numer, który jest tutaj nabity na tyle gryfu. Powiem Wam tak, ja tych gitar tutaj do pokazania mam około 100. Nie wiem, czy zdążę pokazać Wam wszystkie te instrumenty. Korzystam też z takiej książki, którą dostałem w prezencie. Książka jest po czesku, ale pewnych rzeczy oczywiście można się dowiedzieć, można sobie też to jakby, no wiecie, no, przetłumaczyć chociażby Google Translatorem, ale no tutaj mam taką podstawową historię. Natomiast z tych instrumentów tutaj naprawdę jest bardzo, bardzo dużo. Z racji też na to, że ich jest tak bardzo dużo, nie będę do końca też robił tego w ten sposób, że tak jakby no będziemy się tutaj zajmowali tym chronologicznie, więc w tym momencie przeskakujemy sobie do lat 80. Iolana Disco, gitara wzorowana na SG, tak jakby, no ale oczywiście od tego SG bardzo, bardzo się różniąca. Ten instrument powstał w fabryce w Kronowie. Jak powiedziałem, tych fabryk, z tego co zapamiętałem, to były 4 chyba. W tym momencie ta w Chorowicach to jest fabryka 4. Hradec Klarowe, Kronow, Chorowice, no i jeszcze Drewkow, Blatna. Logo już na główce, no główka też o dosyć specyficznym designie. No nie da się ukryć, że słuchajcie, ta gitara nie należy do najpiękniejszych. Jej kształt jest dosyć dziwny i tak naprawdę zabawny. Ale na co trzeba zwrócić uwagę? Trzeba zwrócić uwagę na humbucker, który był wtedy w Iolanach stosowany, taki dosyć szeroki, dosyć ciekawy humbucker. On się pojawi również tu w różnych innych instrumentach. Ten cały układ elektryczny jest na tej płytce, która jest wyjmowana, więc można go, wiecie, szybko naprawić, szybko podmienić. Bardzo fajne, duże gałki oraz na co trzeba zwrócić uwagę w tej gitarze, to jest to również mostek. No powiedzmy, że jest to mostek typu hardtail, ale no po czechosłowacku. Jest to mostek typu hardtail, bardzo, bardzo specyficzny, jak zresztą tutaj to można zobaczyć. Iolana Alfa. Iolana Alfa, 67 rok. Te paseczki, które tutaj widzicie, to nie są elementy ozdobne, to są przełączniki. Coś a la Jaguar być może, bo też tak, że właśnie tutaj na górze, a jeszcze dodatkowo przełączniki na dole, więc te domyślam się, że mogły być po prostu do włączania i wyłączania pick-upów, a te mogły być do jakichś przełączań fazy, do jakiegoś dodatkowego być może elementu elektronicznego. Bardzo, bardzo ładny design, jeżeli chodzi o pick-upy same w sobie. Znowu te przesuwane śrubki po długości. Znowu mamy do czynienia z mostkiem drewnianym, który no po prostu jest taki, że wkładamy sobie w niego metalowe elementy i w ten sposób regulujemy menzurę.
Logo Iolana w mega dziwnym miejscu. No i oczywiście logo Alfa już na samej główce. Patrząc też sobie na główkę, no to ewidentnie takie gitary jak Fano, Novo i różnego rodzaju nowoczesne instrumenty czerpały tutaj inspirację garściami. Duża, ciekawa, bardzo charakterystyczna główeczka. Znowu ten napinacz, jeżeli chodzi o struny w postaci takiej beleczki. No i znowu mamy do czynienia z progiem zerowym. Bardzo charakterystyczny instrument. Iolana Tornado to gitara z 1963 roku z fabryki w Hradec Králové, która wraca w tym momencie i za chwileczkę sobie obejrzymy też ten model w nowej wersji. Jest to oczywiście instrument dla, wiecie, no semi-hollow body, dla jazzmenów, dla bluesmenów, ale nie do końca jest oparty, wiecie, o pełną taką kopię, nie wiem, gitar z Ameryki typu Gibson czy Gretsch. Charakterystyczne, tak jak Mickey Mouse jest charakterystyczne dla Gibsona, tak tutaj mamy takiego, nie wiem, króliczka, tak jakby. No dosyć charakterystyczne są po prostu te symetryczne cutawaye. Również charakterystyczne dla instrumentu przełączniczki, które nie wiem, nie mam zielonego pojęcia do czego służą. Przełączniczki, pokrętełka, tutaj 4 przełączniki, tutaj jeszcze pokrętełka. Być może to jest tak, że któryś z tych przełącza się na układ na górze i tutaj mamy, wiecie, coś a la Jazzmaster, bo mniej więcej tak to jest zrobione. Jak widać też same pick-upy to nie są powielone pick-upy z innych tych instrumentów, tylko mamy do czynienia po prostu z przetwornikami, które są do tego instrumentu, a też sama płytka, jak się przyjrzymy, jest to chyba całkowicie niezależny układ, który można z instrumentu wyjąć i go po prostu podmienić, tak jakby, czy po prostu w fabryce też było to łatwiejsze. Tutaj też już mamy mostek, który nie opiera się, wiecie, o jakieś elementy drewniane, to chyba jest jakieś aluminium bądź inny stop metalowy. Oczywiście regulacja menzury to przesuwanie tego mostka. W gitarze również było jakieś tam dziwaczne tremolo. Te struny tutaj trochę tak jakby wiszą sobie w powietrzu. Brakuje niektórych elementów w postaci takich gumek, które to podtrzymywały. No ale dosyć charakterystyczny design. Jak mówię, Tornado napisane na główce. Główka zresztą bardzo charakterystyczna i w nowym modelu powtórzona i również jest ten model napisany na główce, tak jak w starych czasach, a logo Iolany było tutaj na korpusie. Instrument ma przykręcany gryf do korpusu, a same klucze były takie właśnie w jednej linii, więc teraz sobie obejrzymy to Tornado w nowej wersji i sobie będziemy mogli porównać, co się zmieniło. A tutaj jeszcze szybkim okiem spojrzymy sobie na inną Iolanę, z której też Tornado się tak jakby wywodzi. No jest inaczej rozwiązana niż tam. Tutaj jednak nie ma tej płytki z elektroniką. Tutaj też mamy takie dosyć ciekawe logo i tutaj już jest napis Chorowice, czyli to jest z tego miejsca, w którym ja jestem i które za oknem widzę. Tutaj ta gitara została wyprodukowana, więc chyba to jest nawet późniejszy egzemplarz. To chyba nie jest egzemplarz prototypowy, tak jak na początku to mi się wydawało. Zanim pojawiły się Tornada, no to królowały gitary oczywiście takie jazzowe hollow body i Iolana modelem Neoton wpisywała się w tą historię muzyki gitarowej. Na tym instrumencie nawet nie znajdziemy za bardzo logo Iolana, więc niektórzy mogli mylić to, że te gitary po prostu nazywały się Neoton. Ewidentnie design nawiązujący do lat jeszcze chyba przedwojennych, można się pokusić o to. Ta gitara powstała mniej więcej pod koniec lat 50., ale jak widzicie też miała swoje charakterystyczne elementy, które no, mimo tego, że wiecie, no,
odnosiła się do tego, co powstawało na świecie, w Ameryce i tak dalej, no to na przykład tak zwane F-y, otwory rezonansowe były zupełnie inne. Mega ciekawe tutaj też są markery, które są takie pod skosem, dosyć duże. To też trzeba na to zwrócić uwagę. Bardzo jest również ciekawa główka, nie wspominając o kluczach. A klucze w instrumencie są, te ośki są tutaj zrobione z plastiku. To jest też ciekawe, jeśli chodzi o to. Gryf jest taki przykręcany z regulacją kąta, no więc odchodzili od tego przyklejania tych gryfów do korpusu. Przepiękne gałeczki, prześliczne te gałeczki. Z takim filcem w ogóle pod spodem też to jest ciekawe. Strunociąg to również bardzo fajny design i tutaj znowu drewniany mostek z elementami metalowymi, a też pick-upy również mają takie drewniane podkładeczki z filcem. No ciekawe rozwiązanie, bardzo ładna gitara. Tak naprawdę. No, fajnie to wygląda. Tutaj mam jeszcze drugiego Neoneta, który jest o tyle ciekawy, że ma ciemną podstronnicę i na tej ciemnej podstronnicy jeszcze bardziej widać te charakterystyczne markery. Bardzo fajny design, który do tej pory by spokojnie się moim zdaniem obronił i fajnie to w tej gitarze wygląda. Discant 2 to już lata 60. i tutaj ewidentnie widać poprawę samych myśli technologicznych, poprawę samego robienia tychże gitar, no i czerpanie oczywiście też garściami ze wzorów jakby zachodnich. Mamy takie tremolo ala Vibrola Maestro, trochę ala Bigsby. Mamy, szanowni państwo, już mostek, który jeszcze ma elementy drewniane, ale już są zaimplementowane takie elementy metalowe z konkretną regulacją menzury. Z tego, co też widzę, to chyba ten mostek jest oparty o roleczki. Tutaj takie lekkie nawiązanie do grecza. Co jest ciekawe, w tym instrumencie zarówno model, jak i samo logo Iolany jest tak randomowo namalowane na korpusie. Zwracam też uwagę na to, że te F-y, które są, nie są F-ami, ale no te otwory rezonansowe, które tam były też w tym Neonecie, powtórzony jest ten design, ale tutaj jest to z takim fajnym, wypukłym, dodatkowym plasticzkiem, więc szukali różnych swoich ciekawych rozwiązań. Z elementów takich samochodowych no to mamy takie fajne plastikowe przetłoczki na tej blaszce mostka i taka fajna plastikowa przetłoczka powtórzona jest też tutaj na tej główce. Główka zresztą bardzo charakterystyczna również. Znowu próg zerowy, bardzo też charakterystyczna właśnie rzecz dla gitar Iolany. Teraz chyba od tego odeszli. Na chwileczkę sobie jeszcze zostaniemy przy tych gitarkach takich, wiecie, hollow body, semi-hollow body. Tutaj mam gitarę, która nazywa się Iolana Marina i bardzo Waszą uwagę chciałem zwrócić na fakt, że tutaj jeszcze jest dodatkowo wbudowany mały akordeon. No chodzi o to, że tutaj mamy do czynienia z takimi fajnymi przełączniczkami, które są przy tej płytce. Tutaj jest taka gałeczka. To jest bliźniaczy model do tego Neotonu, ale no jednak przez to jest zgoła inny. Również główka w tym instrumencie, mimo tego samego kształtu, już nie wykorzystuje no wiecie, plastikowych. Również główka, mimo tego samego kształtu, no ma taką perłową jakby, nie wiem, czy to jest lakier, czy to jest jakaś perłowa, taka plastikowa rzecz. I również klucze tutaj nie są już plastikowe, więc troszeczkę ten instrument się różni, mimo tego, że tak naprawdę jest bardzo podobny. Iolana Star 7. Wcześniej sobie oglądaliśmy Alfę.
która ewidentnie się wywodzi z tego instrumentu i jest tak jakby rozwinięciem tejże gitarki. Troszeczkę inaczej są rozwiązane tutaj układy elektryczne niż to było w tejże Alfie, gdzie mieliśmy te takie 5 dziwnych przełączników. Tutaj mamy typowo jolanowskie przełączniczki, takie wiecie, o ciach, ciach, ciach. I jeszcze tutaj jest jakaś gałeczka i dodatkowo gałka jest też tutaj, więc znowu no tak jakby mówię, no patrzyli na to, co się w tej Ameryce robi. Też można pokusić się o stwierdzenie, że patrzyli na to, co się w Ameryce robi, tak jakby robiąc swoją wersję Tuneumatica i tutaj ewidentnie widzimy, że mamy takie zaokrąglone siodełka po to, żeby to tremolo też lepiej pracowało. No i już możemy ustawiać sobie menzurę, wiecie, tak bardzo, bardzo dokładnie śrubkami, jak w Tuneumaticu właśnie. Znowu charakterystyczne dla Jolan z tamtych okresów przetworniki. Główka taka sama, znowu ta taka wielka jak w tej Alfie, ale tutaj już mamy opisane to jako Star właśnie. Napis Jolana tutaj randomowo między pick-upami. No to lecimy sobie w tym momencie do lat 80. Rocznik 82. Gitara nazywa się Jolana Galaxis. No i ewidentnie ma konotację troszeczkę z offsetem na dole, ale ewidentnie są to jakieś konotacje, które miały być, wiecie, superstratem. Taki czechosłowacki superstrat. No nie do końca to wyszło oczywiście. To nie do końca jest taka gitara, na której by łatwo pewnie shredować, no ale, że tak powiem, trendy były, wiecie, no, naśladowane. Oczywiście w tym jest też dużo strata, jako takiego kopniętego strata. Zadziwiają mnie w ogóle te braki tej symetrii, jeżeli chodzi o górę tego korpusu. Charakterystyczne, jak one się nazywają? Safir? Nie. Tak, Safir. Przetworniczki Safir, przełącznik znowu ten taki znany już oczywiście też z diamentów i wszystkich tych innych gitar. Bardzo również charakterystyczny tuneumaticowaty mostek z taką blaszką zakrywającą z pięknym napisem Jolana. Zresztą to jest chyba jedyny napis Jolana na tym instrumencie, więc też tak ciekawie to zrobili. Już odeszli od tego malowania napisu na korpusie. Główka z napisem Galaxis i małe J, które po prostu też mówiło o tym, że to jest Jolana. Cały czas ta śmieszna beleczka i cały czas zerowy próg. Taką Jolanę Galaxis miałem, posiałem, zgubiłem, kolumnę też zgubiłem 4 razy 12. Nie śmiejcie się ze mnie. Czechosłowacki Telecaster, znany pod nazwami Vicomte Altro, a najbardziej znany pod nazwą Iris. To już wytwór lat 70. No, ewidentne nawiązanie do Telecastera, chociaż jak się przyjrzymy, to z takim czechosłowackim niesymetrycznym sznytem, który już możemy znać z tych gitar. Tak naprawdę gdzieś tutaj jest element tornada, tak naprawdę gdzieś tutaj jest jakiś taki element, wiecie, no pewnego rodzaju oryginalności, więc ta gitara nie jest taką dokładną kopią Telecastera. Zresztą przyjrzyjcie się na przykład pick-upom, takie Blade Levinsony trochę, nie? Nie, takie trochę Bille Lawrence bardziej, nie wiem, czy Blade Levinsony, czy Bille Lawrence. Mostek, już widzieliśmy taki mostek, oczywiście cały czas stosują to tremolo, więc gitary z hardtailem, gitary ze stałym mostem, no to ciężko tutaj znaleźć. Jeżeli już też sobie patrzymy na główeczkę, no to ta główeczka, no grubo przerośnięty Telecaster. To widać tutaj, że tak powiem, inspirację, ale jest to główka grubo przerośnięta, jeżeli chodzi o Telecastera właśnie. Kto pamięta taką gitarę? Ja oczywiście pamiętam ludzi, którzy na tym grali. Najbardziej mi się ona kojarzy z gumą z zespołu Moskwa. No więc obiecałem Wam, że w tym odcinku oczywiście pojawią się również elementy z nowymi instrumentami.
No i takim elementem jest Gracioso. Gracioso, które jest produkowane w tym momencie przez Iolanę od nowa. Jest to całkowicie odświeżona gitara i całkowicie gitara oczywiście przystosowana do nowych standardów. Gitara na normalnym, światowym, rewelacyjnym poziomie, nie mająca no, poza kształtem i nawiązaniami tego typu nic wspólnego z tym, co mieliśmy do czynienia w erze komunizmu. Więc pozostał bardzo, bardzo oryginalny kształt. Pozostała oryginalna główka. Tutaj też mamy napis Gracioso, nie ma napisu Iolana, więc jest to znowu nawiązanie do historii instrumentu. No oczywiście, tak jak powiedziałem, no, to już nie ma zerowego jakby progu, ale no, to jest instrument zrobiony według najnowszych prawideł i w najnowszy sposób. Jak się uda, to być może w drugim rzucie, bo na razie 3 gitarki dla Was będą testowane na kanale, to być może w następnym rzucie będzie też takie Gracioso. Nie wiem, czy wcześniej mówiłem o kluczach Schallera, no to są klucze Gotocha, więc jeżeli tak, to się pomyliłem, więc mówię, osprzęt również na najwyższej klasy, łączenie gryfu z korpusem w postaci 4 takich śrub bez żadnej płytki. No to jest instrument, który jak bierzemy do ręki, no to od razu czujemy się z nim dobrze. Dla wszystkich fanów fenderowatych, ale nie tylko, bo moim zdaniem po prostu dla fanów instrumentów innych, tak? Ciekawych, nieprzesadzonych. To jest naprawdę bardzo, bardzo ładny design i to jest naprawdę bardzo fajnie wymyślona gitara, która nawiązuje do przepięknej historii. No więc to nowe Tornado to tak nawiązuje raczej ogólnie do semi-hollow body po prostu. To jest pewnie gitara taką, jaką chcieli w latach 60. Zrobić. No i dopiero teraz im się udało. To jest gitara, która ma już więcej wspólnego z klasycznymi wiecie, no designami. To ona jest taka troszeczkę zmniejszona w stosunku do Mickey Mouse'a. Natomiast oczywiście tak, no mamy to już prawilnie przyklejany gryf. Tutaj jest zachowana jednak taka większa symetria i większa normalizacja i standaryzacja, jeżeli chodzi o te instrumenty. Może troszeczkę szkoda, tak naprawdę. Może troszeczkę szkoda, że nie poszli w ten taki design typowy dla tamtej gitary, bo ta gitara wtedy by się trochę bardziej wyróżniała. Natomiast no, nie da się ukryć, że jest to bardzo dobrze zrobiony instrument, nie da się ukryć, że jest to po prostu fajnie wymyślony instrument. Zresztą tak jak sobie też tutaj patrzę, to tutaj nie ma bookmatcha żadnego, tylko to jest jeden wielki kawałek, jeżeli chodzi o korpus. To jest jeden wielki kawałek. Zachowali główkę, to o tym mówiłem, że ta główka z tym napisem Tornado, bez napisu Iolana, co jest też ciekawe, została tutaj no, zachowana. Ten kształt do tego się w pełni zgadza. Tu już rzeczywiście mamy, wiecie, no, w pełni zawodowe klucze, w pełni zawodowe przetworniki i jak mówię, no, jest to gitara zrobiona według wszelkich prawideł do tego, żeby być zawodowym instrumentem takim, jaki teraz się wykorzystuje i spełni wymagania najbardziej wymagających muzyków szukających semi-hollow właśnie. Klucze Gotocha, osprzęt jak najbardziej wysokiej klasy, made in handcrafted in the Czech Republic. Zapraszam oczywiście na odcinek z fabryki i będziecie sobie mogli tam też zobaczyć, wiecie, no jak te gitary tak naprawdę powstają, na jakich maszynach i tak dalej, i tak dalej. Tak jak powiedziałem, ona jest troszeczkę mniejsza niż gimbal, więc może być bardziej ergonomicznym kształtem, ale wszystko tutaj się zgadza i wszystko to jest zrobione tak jak to powinno wyglądać w gitarze semi-hollow body, więc nie idą na te półśrodki, tak jak tam w latach tych wcześniejszych, które tutaj sobie stoją z nami. Fajnie, bardzo się cieszę, że Iolana wróciła i cieszę się, że mogę dla Was w ogóle o tym trochę tutaj poopowiadać i porobić materiały. Fajnie, że zaufali w ogóle, wiecie, no, dla nich zupełnie nieznanemu polskiemu youtuberowi, że zakolegowali się ze mną. To moim zdaniem też świadczy o tym, że wiecie, że oni wkładają po prostu w to serce. No, zobaczyli, jakie serce ja wkładam w gitarę i jak bardzo dla mnie gitara jest ważnym elementem i uwierzyli w to, że po prostu no fajnie o tych gitarach będę mógł poopowiadać i z wielką pasją to będę mógł robić, bo rzeczywiście, oczywiście tak to jest.
No super jest, nie? Nie da się ukryć, że jest super. Tam stara fabryka, ta pomarańczowa, a nie zobaczycie tego, bo się przepięknie rozświetliło. No to zapraszam na odcinek z fabryki. A tych gitar tu jeszcze troszeczkę jest. Jeszcze sobie obejrzymy ich najnowsze produkty, porównamy ze starymi. Rocznik 67. W fabryce firmy Iolana jednemu z czeskich designerów odbiła tak zwana palma. Słuchajcie, pokusiłbym się o stwierdzenie, że to jest w ogóle jedno z najpiękniejszych Iolan. I być może jeszcze 25-30 lat temu bym nie powiedział takiego czegoś i byłaby to dla mnie jakaś w ogóle totalne dziwactwo, ale dzisiaj uważam, że w tym dziwactwie jest coś przecudownego i że ten instrument swoją oryginalnością, swoim nienawiązywaniem właściwie do niczego, co jest znane, wyróżnia się w tak piękny sposób, że aż głupio by było go nie robić od nowa. I aż głupio byłoby nie sięgnąć po ten design. Oczywiście to nie jest design dla wszystkich, ale paru osobom się spodobał. Za chwilę dowiecie się komu i za chwilę zobaczycie też, jak ta gitara wygląda w odsłonie XXI wieku. Gitara nazywa się Iolana Star 10, bo cyframi rzymskimi te nazwy były określane, więc mamy tutaj do czynienia z Iolaną Star 10, chociaż rzeczywiście w tym momencie nazywana ona jest Iolana Star X, no bo tak jest pewnie łatwiej dla całego świata. Przepiękne rzeczy tutaj się dzieją. No patrzcie na te pick-upy, patrzcie na to, jak są przepiękne te przełączniki, patrzcie na to po prostu, jak to wszystko jest ze sobą tak zrobione, żeby aż po prostu zadziwiało i urywało cojones. Myślę, że tak jak Gibson wymyślił Flying V, tak w latach 60. Iolana tym instrumentem również zadziwiła wielu. Zobaczmy tą nową. No i tutaj wersja już z lat obecnych. To już wersja produkowana teraz. To już wersja taka, którą możecie po prostu sobie kupić, zakupić i być jej właścicielem. Nie musicie szukać wersji starodawnej. W takiej gitarze zakochali się ziomki z ZZ Top. I ZZ Top w tym momencie gra właśnie na takich Iolanach. Mają swój model, który jest no, troszeczkę inny od tego, który tutaj oglądacie, chociaż być może to jest ten. Nie, to jest wersja na trzech P90, bo są też wersje na humbuckerach. No generalnie troszeczkę, wiecie, no odeszli od tego, jak to było oryginalnie i no nie ma takich specjalnych, ładnych, fajnych, metalowych pick-upów. Filtrtrony by tutaj pasowały troszeczkę. Tutaj są akurat P90. Niektóre detale, no nie udało się ich zachować w całości, więc tak jakby taki chicken knob tutaj jest troszkę bardziej generyczny niż w stosunku do tego, co było w tej gitarze oryginalnego. No ale trzeba powiedzieć jedno. Na tej gitarze w tym momencie da się grać, no bo wiemy o tym, że wiecie, na tych starych Iolanach, mimo tego, że one były najlepszymi gitarami z bloku wschodniego, no to może tak nie do końca dało się tak je ustawić, wiecie, nowocześnie, tak jak to teraz się instrumenty ustawia. Teraz te gitary są w pełni wykorzystywalne i w pełni grywalne i są to po prostu instrumenty z topowej półki. Tak? Ta fabryka produkuje dla tylu znakomitych producentów i tak znakomite instrumenty, że również swoje gitary robią w ten sposób. Więc nie boją się własnej tradycji. Wykorzystali tą starą główkę, wykorzystali ten stary design, troszeczkę go, tak jak powiedziałem, no, unowocześnili, ustandaryzowali, bo to jest też ważne słowo, że te gitary są w tym momencie troszeczkę takie ustandaryzowane, w co wiecie, no, wykorzystują standardowe części, nie muszą już produkować części, które robili, wiecie, no sami dla siebie. To są porządne mostki, porządne części i to wszystko po prostu w tym momencie działa. Taka gitarka to będzie na kanale i będziecie ją widzieć na kanale jeszcze pewnie długo.
spodobała mi się. Zdradzę Wam w tajemnicy, że firma NBE, która w tym momencie jest właścicielem marki Jolana i która jest właścicielem fabryki, z której już za miesiąc będzie piękna, wspaniała relacja, produkuje również instrumenty dla wielu różnych innych znanych producentów gitar pod wieloma markami. I jedną z takich marek, tylko nikomu nie mówcie, to można znaleźć tą informację i oni nawet się z tym specjalnie nie kryją, więc nie jest to jakaś wielka tajemnica, ale może nie wiedzieliście, więc nikomu nie mówcie. Jest taka firma, jest taka marka Maybach. To są takie dosyć drogie gitary wzorowane na Gibsonach i Fenderach i one są produkowane właśnie w Czechach, właśnie w fabryce w Chorowicach pod Pragą. Też te gitarki tam widziałem gdzieś pomiędzy półeczkami. A dlaczego o tym mówię? Bo jakbyście sobie chcieli takiego Maybacha kupić, to można go w Thomanie kupić. A jak będziecie go już kupować, to nie zapominajcie o tym, żeby kliknąć przez tego mojego linka, bo on kosztuje 10 000 złotych, więc Thoman mi wypłaci z niego 450 złotych, a to jest dużo pieniędzy. A oczywiście, jeżeli robicie w ogóle zakupy w Thomanie, to będzie mi niezmiernie miło, jeżeli zrobicie je z tym moim linkiem, bo nawet jak coś kupicie za 100 zł, to ziarneczko do ziarneczka zbiera się miareczka i wiecie, jest naprawdę git. Więc dziękuję Wam za to, że te zakupy tam robicie. Jeszcze możecie też skorzystać z różnych innych zniżek, jeszcze możecie też skorzystać z innych reflinków, na przykład do Gear for Music, na przykład do Aurora DSP. Sprawdźcie te wszystkie linki, które są tam w opisie odcinka. Na pewno coś dla siebie wyrwiecie. Przenosimy się dalej na stoliczek w Chorowicach i dalej jedziemy ze starymi Jolanami. Mamy systemowy down w domu. Słuchajcie, no niewątpliwym jest fakt, że tutaj jest duża konotacja z Gibsonem RD. I niewątpliwym jest fakt, że gitara basowa tym razem, bo oczywiście Jolana również robiła gitary basowe. W tym momencie w fabryce powstają gitary basowe pod marką Ash. Wspaniałe i w ogóle super wypasione i bardzo cenione przez gitarzystów, więc w tym momencie firma Jolana skupia się na gitarach. Natomiast niewątpliwym jest fakt, że no, Jolana Disco Bass to był na pewno ciekawy instrument. Ciekawym jest też w ogóle, dlaczego on się nazywał Disco Bass i co ma wspólnego z disco. No może to jest ten okres, kiedy Kiss trochę przeszło na disco, chociaż Kiss chyba przeszło na disco trochę wcześniej. 85 rok, no pewnie słowo disco wtedy było bardzo, bardzo popularne i być może, nie wiem, jacyś dyskotykowi muzycy, chociaż mnie ta gitara kojarzy się bardziej jednak z metalem, grali na takiej Jolanie disco basie właśnie. Pierwszy raz taką Jolanę zobaczyłem w rękach Savika niejakiego, który później grał ze mną na basie właśnie w zespole Mołca. Co prawda już nie miał tego basu, tylko miał jakiegoś tam sklejkowego piwi. Natomiast no wtedy pierwszy raz tę gitarę zobaczyłem i nie będę ukrywał, że ten kształt, jako kształt, który jest w ogóle rzadki dla Gibsona samego i dla rynku wtórnego, a jeżeli oczywiście się pojawia na rynku wtórnym, no to jest dosyć drogi, jest kształtem przepięknym. I dla mnie jako fanboya Gibsonów ten kształt urzeka dosyć konkretnie. A dlaczego urzeka? No i z takiego to właśnie Jolany Disco Bassu powstał no, w tym momencie flagowy, nowy produkt, nowa gitara robiona przez Jolanę. Nicolas Engelin z zespołu Halo Effect jest sygnatariuszem tego instrumentu. Ten instrument oczywiście zobaczycie również na moim kanale. Szukajcie, a znajdziecie. 2 EMG, metalowa, fajna gitara wzorowana na Gibsonie. W tym momencie no jest to już gitara, to już nie jest basówka, tylko jest to w pełni normalna sześciostronowa gitara ze starym logo Jolany w postaci małego J. Tutaj mamy sygnowany dzwonek. No i generalnie, słuchajcie, rewelacyjny, metalowy, fajny, nietuzinkowy instrument dzięki temu powstał na bazie tego designu. No jak widać troszeczkę unowocześniony, troszeczkę taki gdzieś tutaj jest, wiecie, podcięty, tamten bas był podcięty w inny sposób, więc no tak jak w przypadku Gracioso, tak jak w przypadku Tornada, one są takie troszeczkę odświeżone, czyli tak jakby nawiązują do historii firmy, ale tak w sposób no, specyficznie ciekawy.
Powiem wam, że jak się tu weźmie do ręki, no to nie chce się tego z ręki wypuścić w żaden sposób. Kurde, no to teraz to jest dopiero to rarytas. Zobaczcie, co się dzieje. To jest baryton. Tak jak mamy, wiecie, Fendera Six Bass. To jest na tej podstawie na modelu Gracioso zrobiony jest, szanowni państwo, baryton. Wow. No robi to konkretne wrażenie. Znowu to fajne takie przejście strun przez te tulejki. Tutaj mamy napis Iolana, taki klasyczny. No to tutaj też obstawiam te takie lata 60. raczej. Więc oni tam czerpali, wiedzieli gdzie szukać, nie? Czyli Fender coś robił, a tutaj proszę bardzo, w Czechosłowacji też powstało coś ala i odzwierciedlało być może potrzeby, być może nie, być może kreowało jakieś kurcze nowe brzmienia. No mega, to mnie mega zaskoczyło. Oszukałem was jak ta żona tego gościa, co dzwonił na pogotowie. Nie, słuchajcie, generalnie to, co ja miałem, to już chyba nie było Galaxis, bo w 1988 roku oni sobie zmienili nazwę na Proxima. I jak zmienili tą nazwę na Proxima, to ja chyba miałem taką właśnie Proximę, którą zresztą podarował mi Szczepan i na niej nawet grałem, kurde, koncert z playbacku na Sylwestra kiedyś z zespołem Mołca. I coś się stało z tą gitarą że tak powiem, po tym koncercie. Pamiętam, że potem poszliśmy na imprezę do mnie do domu, ale czy ja tą gitarę, kurde, jak ją zostawiłem w ogóle gdzieś w krzakach, żeby ktoś ją znalazł, to byłem niezłym idiotą, powiem wam szczerze. A tak, może i tak było, no wiecie jak to jest na Sylwestrze, jak się człowiek trochę pobalanguje, to mu potrafi odbić palma. Te wielkie ramki z tymi wielkimi pick-upami, no to nie był skok w nowoczesność, chociaż ewidentnie tutaj chcieli ten skok w nowoczesność tak jakby wykonać. Jolanowski, ówczesny Tune-o-matic, no nie dziwię się, że teraz zaczęli robić jednak bardziej standardowe te mostki, no ale wtedy nie było dostępu do części ani z Korei, ani do części, wiecie, no amerykańskich, niemieckich. Wszystkie te polskie firmy, wszystkie te czeskie firmy musiały robić sobie te rzeczy sami, więc opracowywali te mostki tak, żeby też pewnie nie łamać patentów. No to miało prawo działać, tak? No w tym momencie mamy totalną standaryzację na świecie. Są dwa rodzaje Tune-o-maticów z odskoczniami, na cienkich, na grubych śrubach, na cienkim i na grubym cieście. No i jak robimy gitary, to raczej stosujemy już w tym momencie mostki, które wykorzystują wszyscy. Zresztą tak też robi Iolana. Do tej gitary jakby nie wrócili chyba i chyba nie będą mieli zamiaru. Znowu tutaj ta niesymetryczność jest dosyć ciekawa, no ale sama gitara to piękny zapis, że tak powiem, czasu i miejsca, w którym powstała. Ona już chyba powstała, jak sobie tutaj spoglądam w tą książkę, bo ja trochę tutaj z tej książki biorę, to ona już powstała w miejscowości, która się nazywa Krnów, a chyba jeszcze ta wcześniejsza, czyli Galaxis. Gdzie mamy tego Galaxisa? Tu jest Galaxis. A nie, Galaxis też było w Krnów, ale z 1982 roku. No troszeczkę inne gitary. No tutaj nie ma tej wielkiej płyty. Zrezygnowali z wielkiej płyty. No, jakby Carlos Santana się Karliczek Santanowy nazywał, nie? To w 1978 roku zamiast na SG 2000 grałby na Superstarze od Iolany. Tak mi się coś to widzi. Myślałem, że te pick-upy wielkie w Iolanach to jest raczej wymysł lat 80., ale to jest instrument z 78 roku i już wtedy te pick-upy się pojawiły. Co prawda później one były w puszkach plastikowych, tutaj je mamy w puszkach metalowych. No te wielkie ramki no trochę psują design tej gitary, ale z drugiej strony przynajmniej wiemy, że to jest Iolana. Całkiem gruby instrument, ciężki, powiem wam szczerze. No jak już widzicie, oczywiście też dokręcany gryf, ale też jak sobie tutaj patrzę na ten gryf, jak patrzę sobie na tę gitarę, no to mógł być taki w tamtych latach jeden z najbardziej grywalnych instrumentów, jeżeli chodzi właśnie o te instrumenty. Rewelacyjny most, no to musiało mieć sustain i to musiało naprawdę dobrze przenosić drgania
no miałoby do tego prawo. Widać, że to jest solidny kawał żelastwa. Tutaj zresztą z całkiem niezłym w ogóle zasobem ustawienia menzury. Co prawda mógł być trochę, jak patrzę sobie na przykład na te, jeżeli tu menzura jest w jakikolwiek sposób ustawiona, tak jak patrzę sobie na te siodełka, to tu już tej śrubki trochę brakuje, więc jakby ten mostek był może przesunięty trochę bardziej w tę stronę, to do tego tyłu można byłoby lepiej to poustawiać. No ale i tak konstrukcja, chyba pierwszy hardtail w ogóle jaki widzę w tych gitarach. Chyba pierwszy taki stały most. Powiem wam też szczerze, że na przykład te gałki w Jolanach, niby takie gibsonowskie, ale one też już to wielu z nich zauważyłem, że one takie w ogóle są wysokie i no to nie jest tak dokładnie 1:1 gibsonowski design. Tutaj nie mamy w ogóle żadnego oznaczenia Jolana, ale tu było jakieś logo. To jest instrument, jak powiedziałem, 78 rocznik. Tutaj mam go w książce. Na główce było takie logo Superstar. Ja tutaj gdzieś widziałem też takiego basa z takim napisem Superstar. On jest chyba tam, więc będziemy mogli sobie zobaczyć, jaki to mniej więcej był rodzaj. Dokładnie tak. To było mniej więcej takie to logo. Tak mniej więcej to logo tutaj wyglądało. Superstar. No, kurde, ten bas też ciężki. Trochę bas inny. Na końcu wam pokażę kilka tych basów też. Niech basiści też coś mają, jeśli dotrwają do końca. Znaczy inaczej, jeśli znacie jakichś basistów, to im pokażcie końcówkę tego odcinka. Końcóweczka lat 70. to, szanowni państwo, najlepszy moment do tego, żeby zacząć grać na gitarze. Jeżeli ktoś miał trochę czeskich koron, czechosłowackich albo jakieś układy, że mógł dorwać diamanta, to bez wątpienia mógł sobie kupić najlepszą w ówczesnym czasie gitarę elektryczną, jaka w ogóle powstawała w tak zwanym bloku postsowieckim, sowieckim wtedy jeszcze. No Jolana Diamant to oczywiście instrument wzorowany na Les Paulu z przykręcanym gryfem. To jest piękne. Grałbym. Jolana Diamant no to jedyny taki instrument, który naprawdę no, można było wtedy nazwać, że tak powiem, zawodowym instrumentem. Oczywiście w tym momencie firma nie zapomniała o tym, że był to ich najlepszy instrument i taką gitarę cały czas można sobie u nich kupić. Zarazem zresztą obejrzycie i też na kanale szukajcie testu tej gitary. Ówczesny Tune-o-matic z całkiem niezłym zakresem ustawienia menzury, co mogło być bardzo, bardzo ważne. Główeczka no, przypominająca Open Booka, to akurat bez żadnych logo. Z reguły było napisane tutaj po prostu Diamant. To jest gitara, którą na pewno wiele osób bardzo rzewnie wspomina i wie o tym, że rozpoczynało przygodę na po prostu dobrej gitarze. I to jest instrument, który no, na pewno wielu osobom pomógł w tym, co się działo. Czekajcie, bo gdzie to jest? A, tutaj jest w ogóle tu jest ten taki świetny patent. Kurde, to jest? Nie chcę się odkręcić, jakiś taki zassany jest, ale tutaj jest generalnie śrubokręcik. Tutaj jest śrubokręcik do kręcenia wszystkim. No w każdym razie tak, no tutaj już mamy normalne wejścia na humbuckery, normalne sloty na humbuckery, więc można wstawić normalnego humbuckera, sobie podrasować. Zresztą były takie gitary w serwisie podrasowane. Tutaj już naprawdę można było grać, ale teraz zrobili to jeszcze lepiej. Popatrzcie na to. A tak, szanowni państwo, wygląda nowy Diamant od Jolany. W pełni prawdziwy, przyklejony, gruby, bez żadnych ustępstw w żadnym miejscu, z przepięknym topem. No to jest gitara, którą Jolana robi teraz. To jest to prawda model trochę już taki używany i tak dalej. To nie jest nowy instrument prosto z linii produkcyjnej, ale i tak trzyma fason. No i zrobili wielki krok, więc my zostaliśmy na tym, że we Wrocławiu mamy Muzeum Defila, a Jolana cały czas kultywuje swoją tradycję i cały czas robi te instrumenty. Główka nawiązująca do odpowiednich wzorców, czyli do wzorca właściwego i do wzorca swojego. Tak jak mówiłem, napis Diamant dokładnie identycznie. Szukajcie tej gitary na kanale. Tutaj na dzwonku mamy Jolana. Tutaj nie ma, słuchajcie, żadnych
żadnych ustępstw, jeżeli chodzi o jakość. A tak naprawdę, jak sobie spojrzycie tak w ogóle na ceny tych Jolan nowych, to nie są drogie instrumenty, a to są naprawdę bardzo, bardzo dobrze zrobione instrumenty. To są naprawdę instrumenty zrobione według jak najwyższych standardów. Zresztą słuchajcie, no ta firma robi dla tylu producentów i za takie pieniądze niektóre gitary, że nie ma się co dziwić. Ten instrument na kanale, tak jak powiedziałem, będzie do sprawdzenia, więc wyczajcie to. W każdym razie no, nowe Jolany, no to kopią dupsko. I jeszcze raz się mega cieszę, że tu jestem. A teraz trochę takiego śmiesznego stawu. Śmieszny staw polega na tym, że słuchajcie, to jest futerał jolanowy, taka waliza z dodanym pokrowcem, kondonem na gryf tak naprawdę. No jest tego tutaj więcej, bo tu jest jeszcze jedna, a tam jest jeszcze jedna. No taki dosyć specyficzny kształt, jeżeli chodzi o case. No nikt już takich case'ów oczywiście nie robi. Pomysł w ogóle mega, mega zacny. Pewnie też było tak, że można to było użyć jako normalną torbę i to w ogóle pewnie też było pewnie dosyć ciekawe, więc tutaj tak na zasadzie, wiecie, zagwozdki, no bo teraz oczywiście, ciekawostki, no bo teraz oczywiście te case'y wyglądają już w normalny sposób i taki miękki case od Jolany, no to jest taki standardowy, jakie znamy. Ale taki diamant to nie był jedyny instrument ze stajni Jolany, który nawiązywał do Gibsona ówczesnie produkowanego. To jest taki Gibson, jak on się nazywały? Novox? Kurde, jak się nazywały te takie niby Les Paul? One były czasami robione w ogóle z jakichś dziwnych materiałów i takie gibsonowskie Les Paule, które też były przykręcane. To jest taka dosyć całkiem bliska kopia takiego instrumentu. Może tutaj się wykręci ten śrubokręcik. Czekajcie. Chyba nie. Tu chyba też jest śrubka już. W każdym razie, no tutaj wiecie, no dużo z diamanta, bo bardzo podobna wielka stara główka, ale to jest tak no samą konstrukcją bliskie prawdziwemu Gibsonowi, który wtedy też był. Spójrzmy sobie w tą książkę, bo tutaj na pewno gdzieś ta gitara była, jak ona się nazywa. Ona się nazywa Onyx w Jolanie i też jest, co jest ciekawe, no to ma takie zwykłe, normalne, prawdziwe humbuckery. To jest w ogóle mega, mega ciekawe. Zresztą wyglądają trochę jak Dimarzio. Nie, na pewno nie są Dimarzio, ale no ma prawdziwe humbuckery i to jest gitara najbliższa prawdziwemu Gibsonowi. Takiemu, jaki ten Gibson był. Więc tutaj jest taka ciekawostka. A o takim Onyxie, no to myślę, że niewiele osób słyszało, bo słuchajcie, no te gitary w większości przypadków poza paroma eksportowymi modelami, takimi jak Diamant właśnie, to pewnie wcale nie były jakoś specjalnie wiecie, no dostępne w Polsce. No w Polsce mieliśmy Defila, tak? Gospodarka socjalistyczna produkowała rzeczy we własnym kraju i raczej tam import-eksport był znikomy. To nie było tak jak teraz, że wszystko jest eksportowane, importowane i jemy w hiszpańskie pomidory w Polsce, a polskie pomidory są sprzedawane w Hiszpanii. Wtedy byliśmy jakby, zapotrzebowanie było na rynki niewystarczające, ale tylko we własnym kraju. No w każdym razie do tego to powinni też powrócić, zrobić takiego właśnie ala juniora, trochę związanego z tym instrumentem druga wersja Diamanta, Diamant Junior. Tutaj w tych przepastnych, że tak powiem, archiwach, które dostałem do tego, żeby nakręcić wam ten film, znalazłem tą Jolanę, która była produkowana na początku XXI wieku, tego Diamanta, którego znam w ogóle. Widziałem je, one były w Łodzi do kupienia. Wszyscy się dziwili, wszyscy wtedy jeszcze oczywiście odnosili się do tych starych instrumentów, ale to już wtedy były instrumenty na dużo, dużo wyższym poziomie. No ten jest taki utytłany, brudny i tak dalej, no mówię, wyciągnięty z tego archiwum, ale generalnie chodzi o to, że oni już wtedy robili naprawdę
zajebiste gitary. Zresztą no, dlatego pewnie parę firm na świecie też im uwierzyło w to i robiło razem z nimi te instrumenty. Więc te, które robią teraz, to są oczywiście lepsze instrumenty. Fajniejsze, bardziej, że tak powiem, wiecie, no pomyślane, bliższe też modą, które są teraz, no ale widać, że są zrobione inaczej. Natomiast wtedy też absolutnie nie mieli się czego wstydzić. Ciekawostka, zupełnie inne logo, zupełnie inna główka, ale diamant oczywiście też tutaj również się pojawił. Ten, który jest teraz, no samą główką i wszystkim troszeczkę jest bliższy. Znaczy no główką głównie jest bliższy temu staremu diamantowi, ale powiem wam, że jak znajdziecie gdzieś taką starą Jolanę z lat 2000, to się nawet nie zastanawiajcie, czy tą gitarę brać, czy jej nie brać, bo to są bardzo dobre gitary, a podejrzewam, że jak są do łyknięcia, to wcale nie są takie drogie. Może by w ogóle przeszukać OLX, może ktoś to sprzedaje. Warto, naprawdę warto. Kawał fajnej historii. A to jest już Jolana Star X dla Billy Gibbonsa. Właśnie taki model, na jakim on gra i taki model, jaki sobie można kupić. Co prawda Billy Gibbons swoją oryginalną ma zrobioną w trochę inny sposób, jeżeli chodzi o elektronikę, bo on ma tylko i wyłącznie jeden pick-up, mimo tego, że posiada wszystkie pick-upy i wszystkie pokrętła, to tylko jeden ma podłączony. W wersji do sprzedaży jest to zrobione no tak, że po prostu wszystkie normalnie dwa pick-upy działają, wszystko jest tutaj przełączalne. Gitara jest również relikowana, więc to jest też w niej fajne i jest oprócz napisu Star X również napis Jolana. No wiadomo, że fajnie jak taki Billy Gibbons sobie taką gitarę bierze i ta Jolana na główce jednak się nam świeci. Przewspaniały instrument. Właśnie zszedł, szanowni państwo, z linii produkcyjnej, z ostatniego punktu tejże produkcji i właśnie, szanowni państwo, trafia do fogowni. Fajnie, nie? No ja się jaram. Powiem wam szczerze, że na pewno tą gitarę będziecie widzieć, bo jest przecudowna. Znalazłem Aleksandrę. Aleksandra to jest początek lat 70., końcówka lat 60. I to jest instrument, na którego bazie powstało Tornado też, czyli Tornado łączy w sobie tak jakby, to nowe Tornado łączy w sobie tak jakby trochę design z Aleksandry, trochę design ze starego Tornada. Równocześnie też jest model Aleksandra produkowany obecnie, który się wyróżnia tak jakby stereofonicznym wyjściem, jakoś tam jest tak, że jest chyba piezoakustyczny i chyba jest elektryczne. No, możliwość podłączenia się normalnego. Nie wiem, czy tutaj też jest to w ten sposób. Zaraz to sobie tutaj sprawdzimy. Tak, tutaj jest... Nie, tutaj jest tu jest jedno wyjście. W każdym razie no tutaj mamy stare logo Hradec Kralowe, Czechosłowakia, z tą literką J znaną też również i używaną teraz, chociażby właśnie w tym nowym modelu Engelisa. Engelin on się nazywa. Kurde, to cały czas mi się to myli. Engelina. W każdym razie no to jest ten wzór, czyli tutaj mamy troszeczkę z tej Aleksandry wzięte do Tornada. Nie wiem, czy zdążę, kurde, wszystkie te gitary tutaj jeszcze obadać. Dobra, słuchajcie, na szybkości jedziemy z ostatnimi tematami. Ostatnie tematy są dwa. Jeden to są basówki. Tutaj jest Galaxis Proxima basówka nawiązująca trochę do Pretzla w jakiejś tam formie. No tutaj nawet pasuje ta wielka główka, zresztą Yamaha też takie wielkie główki w swoich basach robiła. Tutaj mamy no takiego no prostą, fajną gitarę z lat 80., taka końcóweczka lat 80. mniej więcej obstawiam, patrząc sobie na tą książkę, kiedy to mogło być wyprodukowane. Basuwa, która mi się najbardziej podoba z nich wszystkich, ona się nazywa Super Star. No i jest mega ciężka, ale po prostu wygląda na bardzo solidny bas. I aż się dziwię, że jeszcze jacyś stonerowi basiści nie odkryli takich właśnie starych Jolan i to na nich nie grają tego mułu, który przychodzi im czasami grać. Główeczka 2+2, logo Superstar,
które już tam gdzieś widzieliście, bo pokazywałem Wam je, jeśli chodzi o gitarkę. No robi to konkretne wrażenie i tutaj mamy też ten fajny taki most, który mi się podobał w jednej z tych gitar właśnie, chyba w tej Superstar dokładnie. No powiem Wam, że piękna rzecz. Piękna, wspaniała. W czeluściach i w pokładach, które tutaj generalnie przede mną leżą, nie znalazłem gitary Jantar. Jolana Jantar, nie polski Jantar, tylko Jolana Jantar. Ale podobny kształt miała również basóweczka. Podobny, właściwie całkiem oryginalny kształt tak naprawdę, jak sobie na to spojrzymy. Zgodny z modą lat 80., może gdzieś nawiązujący do jakichś alembików, do jakichś kramerów, może to trochę w ten sposób gdzieś sobie szło, ale całkiem oryginalnie. Jantar Bass, szanowni Państwo. Połączenie jazzu z Preslem, fajny mostek, solidny, konkretny, bardzo dobrze wyglądający. Widać, że z ruskiej stali zrobiony. Co jest ciekawe, w obu basach, które Wam pokazałem, są przytyczki elektryczki do przełączania, tak jakby pick-upów, co w basówkach nie jest takie normalne. Mega mi się to podoba, powiem Wam szczerze, że tu jestem. Oczywiście, jeżeli już mówimy o tym, wiecie, no diamancie, to trzeba wspomnieć o tym, że była również diamant basówka. Tutaj w ogóle z piękną, zieloną śniedzią na wszystkim, co się dało zaśniedzić, ale też fajnie to fluorescencyjnie wygląda. To jest naturalne, ale wygląda no, rewelacyjnie tak naprawdę, więc no, tutaj mamy do czynienia z takim totalnym relikiem. Basówka również z przełączniczkiem, basówka również z 2 humbuckerami z nazwą Spectrum na tych humbuckerach, mostek typu Tuneomatic, no i taka typowo też diamentowa główka. Tak naprawdę. No to trochę tu wymaga, że tak powiem, pracy, ale może w tej się w końcu uda odkręcić ten śrubokręcik. No nie da się tego. Głupi jestem, bo ten śrubokręcik to jest tutaj? Nie, no gdzieś w którejś kurczę, gdzieś tu jak byłem, to odkręciłem. W każdym razie, no diamant basy też były. Mega ciekawostką jest D-Bass, wzorowany, no w bardzo konkretny sposób na Rickenbackerze. Tutaj żadnej chyba odskoczni od Rickenbackera nie ma. No może nie ma tego mostka takiego, wiecie, z tymi tłumikami, jak to w Rickenbackerze, może trochę są pick-upy inne, ale sam kształt to jest taki chyba toczka w toczkę. Może Rickenbacker jest troszeczkę grubszy na samym dole, ale nie wiem. Główeczka oczywiście też jak najbardziej wiecie, no klasyczna, chociaż też chyba leciuteńko inna. To chyba nie jest takie 1 do 1, to chyba nie jest. Był też bass, który wywodził się z gitar Galaxis, czyli Galaxis Bass również istniało. Zajrzyjmy sobie do tej książeczki, czy on się nazywał Galaxis Bass. Tak, Jolana Galaxis Bass. Irysa, nie wiem, czy tutaj gdzieś jest, czy jeszcze będę go dla Was szukał. Irys basowy, no był gitarowy. Superstara znaleźliśmy, to wszystko tutaj znaleźliśmy. Jeszcze by się przydało znaleźć te Basso X, one też są mega ciekawe. No i takiego Studio lub Rubin Bassa może jeszcze tutaj dla was znajdę, zobaczymy. No w każdym razie te instrumenty również, że tak powiem, istniały, więc większość gitar, które produkowali, miało, że tak powiem, swoje wersje również basowe. Takie Arco tutaj leży koło mnie. Więc to z takich ciekawostek to tutaj to jest elektryczny kontrabas. O, tutaj leży w ogóle też jeszcze jakiś basik. Nie wiem, jak on się tutaj nazywa, któryś z tych. Co tam jest napisane? Tam jest napisane Carlos, czy coś takiego. No w każdym razie taki rezonet też tutaj koło mnie leży.
Nie wiem, czy będę otwierał wszystkie te case'y, no bo jak mówię, też już ludzie tutaj widzę, że idą do domu, więc pewnie chcą, żebym też już sobie szedł do domu i nie zawracał im głowy. W każdym razie, no większość tych gitar miała swoje odpowiedniki basowe. Pampero, Alexis, Rubin, semi-hollow basy, tutaj ten się nazywa Color Bass, a nie Carlos. No to takie wzorowane na semi-hollow, na tych wszystkich właśnie Aleksandrach i Tornadach instrumenty. Powiem wam szczerze, że grałem kiedyś na takiej gitarze, nie wiem, czy mój kolega Adaś jeszcze ją ma. No i wtedy patrzyłem na to zupełnie inaczej niż teraz, bo teraz tą gitarę to trzeba byłoby jak najlepiej odrestaurować i wykorzystać jej po prostu potencjał. Tak naprawdę to w ogóle myślę, że basiści bardziej mogą wykorzystać ten potencjał tych instrumentów. Fajnie byłoby, jakby w ogóle ktoś założył kapelę stonerową grającą na Jolanach, nie? Ale ogólnie to basiści takie rzeczy mogą docenić bardziej niż my, a że nie potrzebują czasami ultra szrederskiej wygody, to może być naprawdę coś ciekawego. Pamiętajcie o tym, żeby po prostu szukać nowych brzmień. Pamiętajcie o tym, żeby się nie ograniczać do tego wszystkiego, co tylko i wyłącznie producenci mają nowego. Chociaż gitary Jolana nowe jak najbardziej polecam. Tak, szukajcie nowych brzmień, a ja jeszcze poszukam jakiejś innej fajnej basówki, chyba już ostatniej. No i znalazłem ostatnią basówkę. Jest to Iris, chociaż ten się akurat nazywa Altro Bass. Jak mówię, niektóre z tych gitar czasami miały troszeczkę inne nazwy. Więc mamy tutaj takiego oto Iryska na 2 singielkach Telecastera Bassa z konkretnym mostem. Bardzo mi się te mosty podobają. Z tą ruską stalą to wiecie, no ogólnie komunistyczna stal to mogła być niezła na takie rzeczy. Jak mówię, no główeczka taka właśnie jak w Irysie, ale tutaj jest napisane Altro, no i jest to taki model. Jeszcze jedna niespodzianka na sam koniec dla wszystkich, którzy dotarli. Jedziemy z tym. A tą ostatnią niespodzianką są stare plakaty. To są plakaty no już takie chyba z XXI wieku, czyli z początku lat 2000. Tutaj gitara, Skoda i dziewczyna. Tutaj dziewczyna chyba, która nawet gra, bo to jest Katka Rysiawa alias Santa Morella, czyli to jest jakaś tutaj czeska gwiazda, czeska Edyta Bartosiewicz. W każdym razie no, mam całą taką kolekcję takich starych plakatów jeszcze z epoki, więc jedziemy z tymi plakatami. Jak odkurzyliśmy te plakaty tutaj i przynieśli mi je, to oczywiście daliśmy z tych wszystkich modelek z gitarami, które nie potrafią grać na gitarze i które oczywiście trzymają gitarę źle do góry nogami. Ten słynny wiralowy filmik z Polski. Nie wiem, czy teraz taka forma reklamy, jeżeli chodzi o gitary, w ogóle by przeszła. We wczesnych latach 2000 to jeszcze było coś, co nie było jakieś specjalnie faux pas. Więc możecie sobie też pomyśleć, jak to się reklamowało kiedyś. Czy tutaj reklamujemy bardziej dziewczynę do kalendarza, czy bardziej jednak tą gitarę, a najbardziej to mi się podoba fejkowy tatuaż Jolany u tej laski tutaj właśnie. No ale ładne dziewczyny, nie? Michał Chróża, no to jest również artysta czeski, natomiast do tej pięknej baletnicy graciozo do spódnicy nie przeszkadzało. Już w latach 2000 te gitary były naprawdę bardzo, bardzo fajne i fajnie, że oni z powrotem chcą, żeby te gitary po prostu były tak jakby, wiecie, znane i lubiane. Taka pani oto. Czy to jest wykorzystanie wizerunku? No nie wiem, ale gitarka zacna. Tutaj znowu połączenie modelki i połączenie artysty, czyli artysta Piotr Hennych miał swoją sygnaturę tutaj nawet jak widać od Gracioso. Bardzo mi się to Gracioso podoba, więc nie ukrywam, że no jest to moim marzeniem, żeby rozwinąć tą współpracę z Jolaną tak, żeby takie Gracioso również się pojawiło na kanale. Natomiast tutaj jest właśnie ta pani, z której zlewaliśmy, że dobrze, że chociaż ma pasek, chociaż oczywiście jak się uważnie przyjrzymy, to pasek ma źle zawieszony i wszystko tutaj jest w ogóle
źle. To no nie tak powinny wyglądać dziewczyny, które reklamują gitary. Na szczęście bardzo, bardzo dużo dziewczyn w tym momencie gra na gitarach i miejmy nadzieję, że zamiast tylko i wyłącznie panów z gitarami, to będziemy również widzieć prawdziwe dziewczyny, znaczy to też jest prawdziwe, ale prawdziwe grające dziewczyny na gitarach. No i oczywiście nie wiem, czy wiecie, że na Iolanach również swego czasu grał Joe Satriani. No, oczywiście jest to Franciszek Taborski, ale tak jak zobaczyłem go na tym zdjęciu, to stwierdziłem, kurde, no Satriani pełną gębą, pełną parą. Jak widać, no dużo z tych muzyków wybierało właśnie te Graciosa, bo to naprawdę fajne instrumenty. No i Tornado to też jest gitara, która już wtedy była tak jakby używana. A z tego co wiem, to chyba z zespołem Kabat cały czas współpracują również w tym momencie. No i ostatni plakat. Tutaj mamy Olda Krejczoves. Olda Krejczoves z zespołu Monkey Business. Wygląda jak jakiś bluesman. Tutaj w ogóle jakieś czołgi są. No ale tak mi się kojarzy z jakimś takim bluesmanem. Znowu jest to model Gracioso. No powiem wam, że fajną drogę od tego typu instrumentów do tego, co mamy teraz i do tego, jak bardzo ta fabryka jest znana na całym świecie i jak bardzo produkuje instrumenty dla różnych producentów, nie tylko dla siebie. Te gitary Iolana przeszły. No i fajnie, że chociaż jedna z tych marek przetrwała tak naprawdę całą tą burzę i tą zawieruchę i fajnie, że możemy się solidaryzować z Czechami w tej miłości do tych gitar. Ja przynajmniej tak się czuję, tym bardziej, że tak jak mówię, no zostałem tutaj przyjęty arcykrólewsko i to jest też przepiękne. A to wszystko, co tutaj zobaczyliście, to jest jeszcze piękniejsze. No naprawdę fajna wycieczka i mam nadzieję, że oba te filmy i jeszcze dodatkowo te testy, które się tutaj pojawią na kanale zaraz, to wszystko będzie dla Was taką samą gratką i taką samą radością, jak jest no dla mnie właśnie. No bo jest to nieopisana radość i ja po prostu się mega tym wszystkim, co tutaj zobaczyłem. No bardzo się tym jaram. Więc fajnie. Bardzo dziękuję jeszcze również patronom za to, że wspierają oczywiście kanał. Teraz się przeniesiemy do Fogowni i podziękuję już tak patronom na poważnie z napisami. W każdym razie uważam wycieczkę do Czech, moją pierwszą wizytę w Czechach za bardzo udaną. No dobra, bonusik dla naprawdę wytrwałych, słuchajcie, bo znalazłem jeszcze takiego Strata. To się nazywa Iolana Strat. To jest chyba jeszcze z tego okresu, kiedy mogli sobie to nazwać jako Iolana Strat. Body jest ewidentnie grubsze i nie ma aż takich dużych zaokrągleń jak Fender. Mostek hardtail typóweczka. Na szczęście odsunięta gałka, bo to jest w ogóle ten Fat Strat, bo ma dwa humbuckery. Ale no był taki okres pod koniec lat 80., kiedy po prostu zrobili również tego typu gitarę, już typowo kopiując tak jakby, więc mamy nawet tutaj do czynienia z prawdziwą praktycznie główką prawie, że wielkim łbem stratowskim, takim jakie lubimy najbardziej, więc taka oto ciekawostka. I przy okazji, jak znalazłem tego Strata, to znalazłem również Jantara. I już takim naprawdę ostatnim instrumentem, jaki sobie tutaj pokażemy, to jest tenże oto właśnie Jantar, czyli Iolana Jantar. Trochę ma urwany kluczyk tutaj, trochę główka przypomina Arię, ale no to body, to mówię, no najbardziej takie gitary chyba Alembic były, one chyba się tak nazywały i to były bardziej basy, więc taki dosyć odważny kształt. No szukali, kombinowali, próbowali właśnie znaleźć też, wiecie, gdzieś tą drogę. Myślę, że ją tak naprawdę odnaleźli.
Rock and roll.